Spotykałem się z wizytówkami, gdzie klienci oznaczali jakieś swoje mieszkania na wizytówce, a prowadzili e-commerce, gdzie tak naprawdę nie mieli punktów odbiorów, tylko tak naprawdę byli takimi sklepami w powietrzu, w chmurze. W momencie, kiedy wpisałeś swojego Grzebień do Brody w Google, pokazywało Ci drogę ze wsi Grzebień do wsi Brody. To też była śmieszna rzecz pod kątem gdzieś takiego rozumienia języka polskiego przez wyszukiwarkę. Mieliśmy klienta, który płacił 600 zł co pół roku za otrzymywanie wizytówki. Po prostu firma założyła wizytówkę, szantażowała klienta, że my tutaj usuwamy tą wizytówkę, straci połowę ruchu pani na stronie. Co my w ogóle powinniśmy z tą wizytówką zrobić? Takie must have'y, które bez nich w ogóle nie ma sensu iść dalej. Cześć, ja jestem Wojtek Haremza, Head of Sales Grupa ICEA, a dzisiaj ze mną Mikołaj Konieczny, specjalista w naszej firmie, który zajmuje się pozycjonowaniem sklepów, ale też jego konikiem jest pozycjonowanie lokalne i kombinowanie z wizytówkami, a to jest Zapytaj o SEO. Mikołaj, masz duże doświadczenie w robieniu wizytówek, zawsze u nas jesteś tą osobą, która gdzieś pcha ten temat, starasz się eksperymentować. Cieszę się, że Ciebie tutaj mam, bo na pewno będziesz bardzo dużą wartością merytoryczną w tym odcinku. Pierwsze pytanie, wizytówka Google Map, jak ją pozycjonować, dlaczego jest ważna w pozycjonowaniu lokalnym? Może zacznijmy od tego, że wizytówka w pozycjonowaniu lokalnym jest tak naprawdę must have takim, ponieważ zazwyczaj lokalnie użytkownicy wyszukują po mapkach. Rzadko kiedy zdarza się, że jak na przykład mamy salon kosmetyczny, jakiś fryzjer, coś, to zazwyczaj użytkownicy szukają tego w wizytówkach, bezpośrednio kontaktują się telefonicznie. Też fajną opcją jest, jeżeli połączymy to z aplikacją Booksy, możemy zrobić wizytę online, znaczy rezerwację online, gdzie po prostu na wizytówce klikamy, zarezerwuj wizytę i wszystkie od razu dane są online przesyłane do jakiegoś tam programu, z którym mamy połączoną naszą wizytówkę. Dodatkowo możemy dodać w wizytówce usługi, takie jak oferujemy, no i tak naprawdę są to takie rzeczy podstawowe, które Jasne, no faktycznie, bo jeżeli już poszukujemy gdzieś usług zwłaszcza, no to na pierwszy fit, który nam wpada w wynikach poszukiwania, to mamy te 3-4, tak? Z reguły wyniki wyszukiwania właściwie najczęściej najbliżej nas, te, które znajdują się najbliżej nas, no albo w tej lokalizacji, której poszukujemy, tak? Jeżeli na przykład szukamy dzielnicę, coś takiego, to będziemy gdzieś w tym elemencie się łapać. Ale tak naprawdę co w ogóle trzeba zrobić, żeby mieć tą wizytówkę, bo też wiele pytań się pojawia, pewnie też się z tym spotkałeś. To są raczej takie skamerskie tematy, gdzie dzwonią firmy po ludziach, oferują dodanie ich do wyszukiwarki, że przyjęli tam wizytówkę, że jeśli ktoś nie zapłaci, to będzie działo dziwne rzeczy. Jak to tak naprawdę wygląda w tym temacie? No jesteś najbardziej na bieżąco z nas. Znaczy, już tutaj był przypadek w tej firmie, gdzie mieliśmy klienta, który płacił 600 zł co pół roku za otrzymywanie wizytówki. Się okazało, że to po prostu firma założyła wizytówkę, szantażowała klienta, że my tutaj usuwamy tą wizytówkę, straci połowę ruchu pani na stronie, klienci nie będą do pani dzwonić. I pani przyjęta do mnie dzwoni, Panie Mikołaju, ja nie wiem, co mam robić, ponieważ tutaj ta firma mnie oszukuje, oni biorą strasznie duże pieniądze, nie oszukujmy się, 600 zł dla niektórych ludzi to może być po prostu dużą kwotą. Bardziej za nic tak naprawdę. Za nic. No i zrobiliśmy taką strategię, że pani skontaktowała się z tą firmą, postraszyła ich trochę, nie chcieli tej wizytówki oddać, ale jakimś sposobem udało się tą wizytówkę przejąć na konto firmowe klienta, ponieważ miał domenę w adresie tak naprawdę swoim mailowym i nie było problemu, że tą wizytówkę przejąć. Sytuację tak naprawdę wyjaśniliśmy tutaj konsultantowi i wszystko udało się bez problemu przejąć. Okej, czyli tutaj nie ma jakiegoś dużego zagrożenia, ale co tak naprawdę w ogóle z tą wizytówką, jak już ją mamy, tak? No założenie samej wizytówki nie jest dużym problemem, ale jak już ją mamy, no co w ogóle tam zrobić, no bo widziałem wiele wizytówek, które są, ale jednak my tutaj się zajmujemy SEO i chcemy wykręcić maksa z tego. No jak tego maksa starać się z tej wizytówki kręcić? Znaczy przez całą swoją karierę spotykałem się ze stwierdzeniami, że w wizytówce nie może być fraz kluczowych w nazwie, ponieważ jest to spamerskie, przez to wizytówki są, widoczność wizytówki jest obniżana. Chciałbym tą teorię obalić, ponieważ jest to nieprawda. Testuję wizytówki, już tak naprawdę od dłuższego czasu, myślę, że pół roku co najmniej jest, kiedy zacząłem... No takie intensywne testy. Tak, takie intensywne testy. Na początku zacząłem po prostu prywatnie od salonu swojej dziewczyny i potem zacząłem to wdrażać na klientach tutaj u nas w firmie i zazwyczaj, gdy dodaję te frazy kluczowe do wizytówki, do nazwy wizytówki, to ta wizytówka automatycznie idzie do góry. Oczywiście nie tylko wystarczy dodać frazy kluczowe do nazwy, bo tak naprawdę musimy tutaj zadbać o opis wizytówki, w którym też warto umieścić frazy kluczowe, ale przede wszystkim zachęcić tak naprawdę klienta, dlaczego ma skorzystać z oferty na przykład naszego salonu, a nie z innego. Kolejnym aspektem są zdjęcia.
które no, nie mogą być zdjęciami tak naprawdę zrobionymi z telefonu, ponieważ no, są one brzydkie i nie zachęcają. I co jest takie najważniejsze, z czym często się spotykam na wizytówkach, jak jest firma z zewnątrz, to zazwyczaj ludzie nie dodają zdjęć z zewnątrz i jest tam jakaś stara kamienica Tak, nieodświeżona. to co było z Google Street View pewnie w 2014 roku złapane. Myślę, że my też mieliśmy u nas ten sam problem. Mamy nowe biuro w odświeżonym biurowcu, ale faktycznie zdjęcia w Google Mapsie są chyba z 2015 roku, czy jakoś takie faktycznie nie zachwycało do wyglądu z zewnątrz. Też faktycznie dawaliśmy swoje własne zdjęcia, żeby zobaczyć, żeby zaktualizować jakby te dane w wyszukiwarce. Ale wspomniałeś na samym początku o frazach w nazwie wizytówki. Mówiłeś, że dementujesz. Faktycznie gdzieś tam te dane, które gdzieś można pokazać, no bo faktycznie efekty są naprawdę niezłe, no pokazują, że działa to, no ale też nie możemy przesadzać. No nie, oczywiście nie możemy tutaj dawać nazwy, gdzie ta nazwa tak naprawdę nie będzie nam się mieścić w tych, nie pamiętam ile tam jest dokładnie znaków, ale musimy zadbać o to, żeby pełna nazwa wraz z brandem mieściła się na wyświetlaczu przede wszystkim telefonów, bo zazwyczaj to na telefonach są częściej wyszukiwane wizytówki niż na komputerach. No i musimy zadbać o to, żeby ten brand też się znajdował, więc 2 frazy to jest maks. I zazwyczaj to są takie frazy, które tak naprawdę nas interesują, a nie tam dodajemy wszystkie frazy tylko po to, żeby ten ruch był, bo to może wzrośnie widoczność wizytówki, ale no nie wygląda zachęcająco, a też nam chodzi o to, żeby wyglądało zachęcająco. I też korzystając z praktyki dodawania emoji do nazwy wizytówki. To jest, no niestety, gdy korzystamy z usługi Google Ads, nie możemy tego zrobić, ponieważ nie przepuści nam wtedy tak naprawdę reklamy, ale gdy nie stosujemy Google Ads, to jak najbardziej dodać jakąś taką zachęcającą emotkę, czy to w przypadku salonu kosmetycznego, jakieś tam emoji z lakierem do paznokci, to wtedy zawsze wygląda i przykuwa tak naprawdę uwagę. To nie ma wpływu tak naprawdę na widoczność, ale tu chodzi bardziej o zachęcenie. CTR już może mieć duży wpływ. Tak. Ja też bardzo dobrze wspomniałeś o temacie długości nazwy tej wizytówki, no bo faktycznie gdzieś można znaleźć określenia, że powinna mieć tyle i tyle znaków. No to jest nieprawda, jeśli mamy być szczerzy, no bo chodzi o szerokość w pikselach, tak? Taka jest rzeczywistość. Zawsze, jeśli nawet podobnie z title'ami w SEO i tak dalej, zawsze przy 75 znaków, no wcale nie, jeśli ja wstawię same duże W, no to zmieści się pewnie tam maksymalnie 20 tych liter. Chodzi zawsze o długość w pikselach. Zawsze dopasowujmy to, tak jak mówiłeś, do wielkości wyświetlacza, żeby po prostu było widać, o co chodzi. Zgadza się. Okej, a przy samej nazwie ty stosujesz frazy kluczowe na początku nazwy z wizytówki, czy raczej na końcu? Tutaj też zależy od branży. Też zazwyczaj staram się przeanalizować branżę, jak to wygląda u innych, jak tak naprawdę, czy firma jest kojarzona najpierw z brandem, a potem ze swoją działalnością, bo często zdarza się tak, że klient jest tak, że ma mocny brand i zazwyczaj ludzie szukają tam na przykład brand i jakaś fraza, no to wtedy w tym przypadku daję brand na pierwsze miejsce, bo już klient ma tak zbudowaną firmę, że warto na samym początku to podkreślić, a na końcu dopiero frazę. Tak, wtedy te frazy mają tylko dodać wartość, a nie być główną wartością, wartością całości. Okej, a powiedz mi, wielu ludzi może mieć taki problem w momencie, kiedy mamy duże natężenie tych lokalnych wyników wyszukiwania. Myślę, że nie da się przebić przez to. Myślisz, że nawet takim bardzo zatłoczonej grupie, jak chociażby, nie wiem, bary na Starym Rynku w Poznaniu, akurat jesteśmy z Poznania, więc tego jest dużo. Czy myślisz, że jest opcja, żeby w ogóle próbować samą tą wizytówką powalczyć gdzieś mocno w widoczności? No na pewno lepiej spróbować niż nie próbować. No lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż żałować, że czegoś się nie zrobiło, ponieważ no jest to nie tyle co mały nakład pracy, to tak naprawdę bezkosztowny nakład pracy, że tak naprawdę nie płacimy za to olbrzymich pieniędzy, a tak naprawdę daje nam bardzo duży ruch i może to pozytywnie wpłynąć na nasz biznes lokalny. Tak, no myślę, że możesz pokazać tak naprawdę wyniki swoich dotychczasowych gdzieś tam działań, tych eksperymentów, no bo faktycznie na podstawie tych elementów, które wdrożyłeś, no widać bardzo fajny boost tego ruchu, nie ma się co oszukiwać. Tak. Tam też był przypadek, że klient ma działalność gdzieś z Zagłębie klimatyzacji we Wrocławiu i klient też był bardzo nisko na tej wizytówce. A mówię, no dobrze, to zrobimy case'a z tej wizytówki, bo to może być bardzo fajny case, którego tak naprawdę możemy wykorzystać. No i udało się. Klient aktualnie jest na 3. pozycji. Udaje się, jest taki dziwny skok, który jeszcze chce przebić, ponieważ raz jest na 1. pozycji, a na drugi dzień znowu spada na 3., ale w tym top 3 wizytówek się trzyma, więc zawsze po wpisaniu tam klimatyzacja Wrocław możemy zauważyć, że on pokazuje się w tych 3 pierwszych najważniejszych dla nas
miejscach, bo tak naprawdę jak wpisujemy tą frazę, no to pokazują nam się mapki i trzy firmy, które są najwyżej w wizytówce, więc to też o to dbamy, żeby klient pokazywał No i się. faktycznie ta trzecia pozycja dała już i tak bardzo duży głos, nie ma się co oszukiwać. Jakie tam dokładnie działania zrobiłeś na tej wizytówce? Co tam było poza... Były na pewno te frazy, tak? Taki... Znaczy, no mogę powiedzieć o podstawowych działań, bo wczoraj zrobiłem sobie listę i wyszło mi 18 punktów. O, czyli jednak no, nie takie parę rzeczy, trochę tego jest. I no wszystko znajdzie się w case study, który przygotuję i znajdzie się na naszym blogu firmowym. Więc Okej, także zapraszamy na Golniczy Września firmowego bloga. musimy pamiętać, że przy pozycjonowaniu wizytówki jest jeszcze jedna ważna rzecz, a więc są to wpisy, ponieważ no, warto nie dbać w przypadku takich fraz sezonowych, jak na przykład mamy salon kosmetyczny, warto dodawać wpisy na przykład na temat paznokci, stylizacji jesiennych, ponieważ no, tutaj podbijają też widoczność tej wizytówki, podbijają nam widoczność strony. O, tutaj może zatrzymamy się przy tym temacie, ponieważ przy widoczności strony i wizytówce też należy zweryfikować dane, żeby dane na wizytówce były identyczne jak dane na stronie. No tak, NAP, typowy Tak, NAP. tak. Czyli no rozwiniemy może tak, name, address, phone, czyli chodzi o to, żeby wszędzie nazwa firmy, adres i telefon kontaktowy były w wszystkich miejscach takie same. Tak. No i też no, nazwa zgodna z tą na wizytówce. No, nie chodzi tutaj nam o zmianę nazwy całej firmy, no tylko tutaj dodanie po prostu do stopki czy tam w sekcji kontakt nazwy, którą mamy na wizytówce. Żeby ten brand się jednak pojawiał i był w pełni spójny. Zdecydowanie tak, no bardzo ciekawa jest ta kwestia właśnie tych wpisów blogowych, o których mówisz. Bo faktycznie tutaj myślę, że też duże pole do popisu w tych różnych sezonach. Pewnie można skorzystać też z wulkanizacji, w momencie kiedy są pole zimowe, że to mogło być fajne, która może być tą wartością dodaną. Większość uzupełnia tę wizytówkę w podstawowych elementach, zapomina o rozbudowywaniu jej i faktycznie to może być ten taki game changer, który może nas trochę mocno pchnąć do przodu. Okej, ale no musimy pamiętać o tym, tak jak mówiliśmy przed chwilą, że Google Moja Firma, tak, Google Mapsy, no to Google Mapsy może tak, ale Google Moja Firma to nie tylko strony usługowe. To też są przecież e-commerce'y, na których my też głównie pracujemy. No i właśnie, jak tutaj można wykorzystać w ogóle Google Moją Firmę w przypadku e-commerce'u? No w przypadku e-commerce'ów nie możemy też zapominać o wizytówce, ponieważ mamy tam taką opcję jak produkty, gdzie możemy dodać tak naprawdę produkty, które oferujemy. W przypadku no na przykład salonu samochodowego, to jest może taki prosty przykład nie e-commerce'u, ale no salon samochodowy, no to oczywiście możemy dodać samochody. W przypadku e-commerce'ów no jest to no niestety o wiele dłuższa praca, bo musimy dodać może nie wszystkie produkty, ale większość produktów, które się najlepiej sprzedają, które tak naprawdę chcemy wypozycjonować, ale no jest taka opcja jak feed produktowy, czyli stworzenie listy produktów, które mamy na sklepie, na przykład do porównywarek cenowych. I to też jest no, tak naprawdę pozycjonowanie samych produktów i zwiększanie sprzedaży. Tylko no, to nie jest tak, że tworzymy sobie po prostu zaciągnięcie produktów ze sklepu i nie dbamy o to, ponieważ musimy zadbać o to, żeby zdjęcia były unikalne. Z tego powodu, że no zazwyczaj, jeżeli tutaj zaciągamy powiedzmy zdjęcia z jakiegoś magazynu, z jakiejś hurtowni, to zazwyczaj wszystkie sklepy mają takie same zdjęcia. Ale jak chcemy się wyróżnić na tle konkurencji, warto, żeby te zdjęcia były tak naprawdę nasze. No i wyróżniało się tak na tle, że no, osoba, która widzi kilka razy to samo zdjęcie, no raczej kliknie w zdjęcie, które wygląda inaczej. Wzrok sam przerzuca to dalej do jakiegoś bodźca, który go zatrzyma. Tak. No i też przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby ten feed był aktualizowany, bo no, wiadomo, mamy sam magazynowy, który się kończy, czy też na przykład dany produkt już nie będzie sprzedawany, no to tutaj też musimy dbać, żeby ten feed był aktualny i go co chwilę aktualizować. I też spotkałem się tutaj z weryfikacją języka, bo często było tak, że generowaliśmy feed produktowy, ale cena była w innej walucie. I było tak, że klient miał cenę, był polski produkt, a cena w arabskiej walucie i to było bardzo dziwne, więc też to nie jest kliknięcie jednego przycisku, tylko tak naprawdę dłuższa praca, dlatego no warto, żeby zajęli się tym specjaliści, a nie po prostu osoba, która... Tak, no można popełnić kilka błędów, których lepiej uniknąć, żeby nie zrobić sobie pod górkę. No i faktycznie, ale jak w ogóle wygląda sama rejestracja wizytówki dla e-commerce? No bo musimy mieć na ten adres, na który przychodzi ta pocztówka weryfikacyjna. Jak ty byś to rozwiązał? No ja myślałem o tym, że lepiej chyba dać adres magazynu, ale czy na pewno? Jak w twojej opinii wygląda? Najlepiej dać w wizytówce adres, gdzie jest możliwość tak naprawdę odebrania produktu, zobaczenia produktu. Często spotykałem się z wizytówkami, gdzie klienci
oznaczali jakieś swoje mieszkania na wizytówce, a prowadzili e-commerce, gdzie tak naprawdę nie mieli punktów odbiorów, tylko no, tak naprawdę byli takimi sklepami w powietrzu, w chmurze. I no, to nie jest dobra praktyka. Roboty wiedzą o tym, że są takie praktyki stosowane i zazwyczaj zawieszają takie wizytówki. Albo dewaluują, nie wyświetlają ich po prostu. Tak, nie wyświetlają ich, no bo to jest tak naprawdę wprowadzanie klienta w błąd, a my tutaj raczej staramy się skupić na tym, żeby jak najwięcej wartości wnieść do klienta. Odchodzimy raczej od takiego czarnego pozycjonowania, bo tak naprawdę no, wolimy się skupić na efektach, które dadzą nam tak naprawdę no, efekt, który będzie utrzymywał się dłużej, a nie chwila, moment i strona spada. Znaczy wiadomo też, że nie każdy może sobie pozwolić na sklep taki wystawowy, gdzie można te produkty pokazać, no ale wtedy chociażby ten magazyn może być, Tak. że gdzieś sobie może podjechać, obejrzeć ten produkt albo odebrać go osobiście chociażby tak. już zapakowanego, bo faktycznie czasami to może być taki element, który będzie decydujący w e-commerce. Jeżeli faktycznie ja potrzebuję czegoś na bardzo szybko, nie mogę tego sobie w sklepie stacjonarnym nigdzie, no to szukam e-commerce'a, który ma magazyn dość blisko, jeśli jest obok mnie, żeby ewentualnie szybko to Tak. odebrać. Ja mam przypadek klienta, który ma właśnie sklep internetowy, nie ma sklepu na miejscu, tylko można odebrać produkty u niego na miejscu, zamawiając przez internet i też ma wizytówkę, która bardzo dobrze się sprawdza. Więc no tutaj klient poszedł właśnie taką taktyką, że robi magazyn jako punkt odbioru i stawia wizytówkę i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ta wizytówka działała sobie bez problemu. No ale też miałem przypadek klienta, który miał biuro rachunkowe i no, wynajmował lokal po prostu w biurowcu. I jak chcieliśmy dodać wizytówkę, to był taki problem, że no, było potrzebne zdjęcie weryfikacyjne, że jest siedziba. I klient musiał przypiąć karteczkę z nazwą firmy do szyby na parterze, żeby to zdjęcie przepuściło i się pokazywało. Tak, słyszałem, że są takie problemy w miejscu, gdzie na przykład są wirtualne biura, tak? I jest mnóstwo firm zarejestrowanych w jednym miejscu i wtedy Google no, ma jednak... Tak. Jest zaskoczony, jak to może, że w tym jednym adresie jest tyle biznesów otworzonych. Tak, no ale myślę, że dobrymi działaniami myślę, że jest w stanie się to zrobić, tylko trzeba do tego bardzo dobrze podejść, no bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, robota można wprowadzić w błąd. Oczywiście błąd nie tyle co niekorzystny dla firmy, no co korzystny, dlatego też no, warto tutaj skonsultować się ze specjalistami, no, na przykład z nami, którzy tak naprawdę no, wiedzą jak do tego podejść i wiedzą jak tą wizytówkę założyć, żeby firma nie straciła. Dokładnie. Też jeszcze ważna rzecz, o której warto wspomnieć chyba przy samych wizytówkach i zakładaniu ich i takiej lokalizacji, no bo jednak bardzo wiele narzędzi i aplikacji ściąga adresy z tych mapek, gdzie chociażby wstukanie adresu, tak, żeby mieć nawigację, jak korzystamy z jakichś aplikacji przejazdowych typu Uber, FreeNow, Bolt czy jeszcze inne, to wystarczy naprawdę wpisać nazwę biznesu i automatycznie poprowadzi nas ta aplikacja do celu. Nie musimy znać adresu, wystarczy nazwa firmy i to wystarczy, no ale bez tego Google'a nie byłoby tak łatwo. Tak, ale też jeżeli wizytówka jest dobrze wypozycjonowana, to jeżeli wpiszemy nazwę biznesu, na przykład klimatyzacja Wrocław, to automatycznie zostaniemy kierowani do klienta, który jest najwyżej wypozycjonowany, ma najlepszą wizytówkę, więc no tutaj też no, warto o to dbać, bo zazwyczaj klient wpisze i od razu jedzie do pierwszego miejsca, które tam mu zostanie zaproponowane. Okej. Właśnie jeśli chodzi o same takie lokalizacje i te trasy, to też pamiętam, był taki śmieszny case, no było parę lat temu, nie pamiętam już jak dawno, ale to była akurat fraza, która dosyć mnie interesowała. Była to fraza Grzebień do Brody. Do tej pory pamiętam, bardzo fajne, że w momencie, kiedy wpisałeś sobie Grzebień do Brody w Google, pokazywało Ci drogę ze wsi Grzebień do wsi Brody. To też była śmieszna rzecz pod kątem gdzieś takiego rozumienia języka polskiego przez wyszukiwarkę. No i podobnie już taka nasza lokalna sprawa, to były kozaki z Poznania. Dużo się tego śmialiśmy z znajomymi, pozycjonerami, no bo też pokazywało drogę do wsi Kozaki z Poznania. To też była śmieszna sprawa, no ale to jest właśnie kwestia rozpoznawania jakby języka polskiego. A to się świetnie składa, no bo właściwie mamy kolejne takie pytanie. Jakby one jest mocno powiązane z wizytówkami, nie ma się co oszukiwać. Pytanie jest o wyszukiwanie głosowe. A SEO, jak to w ogóle wygląda? Czy możemy jakoś to wykorzystać? Wiemy, że wyszukiwanie głosowe jest coraz przecież popularniejsze. No ja uważam, że wyszukiwanie głosowe za kilka lat będzie taką podstawową rzeczą, która będzie musiała zostać wykonana na stronie tak naprawdę. W Ameryce możemy już się spotkać z tym, że większość ludzi używa wyszukiwania głosowego do znalezienia jakiejś strony na wyszukiwarce, ponieważ no, jest to wygodniejsze. Nie trzeba wpisywać tak naprawdę nic na klawiaturze, tylko się mówi, żeby coś znalazło i od razu nam wyświetla wyniki.
No dlatego już warto małymi kroczkami zadbać o to, żeby wyszukiwanie głosowe było dostępne na naszej stronie. Tak samo w przypadku, jeżeli my mamy tutaj stronę dla niewidomych, to też jest tutaj bardzo mocno plusowane przez roboty. No dlatego tutaj już zalecałbym jednak pójście w tym kierunku i tak naprawdę stawianie małych kroczków w wyszukiwaniu głosowym. Tak, no właśnie takim pierwszym elementem chyba jest właśnie wizytówka. To Tak. jest taki pierwszy element, który możemy w ogóle wykonać, no bo faktycznie się wcale nie dziwię, że ten udział wyszukiwań głosowych tak mocno wzrasta, no bo jednak każdy ma nawigację, już nie trzeba wstukiwać tej nawigacji, tylko mówimy, powiedzmy, OK, Google, najbliższa restauracja, tak? Tak. No i w tym momencie tym SEO-waniem jest ta fraza najbliższa restauracja, tak? My chcemy, niekoniecznie musi być najbliższa, bo znajdzie taką, która jest w miarę blisko, ale też, która będzie najlepsza, tak? Tak. Dla nas, czyli pewnie weźmiemy tam pod uwagę odległość, opinię pewnie o tym miejscu, Tak. może przydział cenowy, też bardzo ciekawą opcją jest przecież obłożenie w danym miejscu, tak? Gdzie widzimy w jakich godzinach, ilu ludzi się nie znajduje, to też pewnie zostanie wzięte pod uwagę, więc są to elementy, na które pewnie trzeba będzie się skupić. Tak, no tutaj musimy zauważyć, że tak naprawdę świat i wyszukiwarki idą w kierunku inteligentnego wyszukiwania, inteligentnego działania, więc no tutaj, tak jak najbardziej Wojtku mówisz, obłożenie godzin, no to już jest taki przykład inteligencji robota, który wie, że na przykład jeżeli mamy godzinę 16, restauracja jest bardzo obłożona i klient będzie musiał dużo czasu poświęcić na to, żeby tam poczekać, zjeść, no to woli pokierować go do restauracji, gdzie jest mniejsze obłożenie. Bo on też widzi, że jest w trasie, że jedzie samochodem, bo porusza się, używa tego GPS-a, no więc to jest wszystko analizowane przez sztuczną inteligencję i dopasowane na potrzeby klienta. No to jest fakt, no my mamy ten problem troszeczkę w Polsce, no, że polski język jest bardzo trudnym językiem. Tak. No i to widać, że Google ma problem troszeczkę z dopasowaniem tego, z dopasowaniem sensu. No ale to nie tylko jest Google, tak? Mamy przecież wielu innych asystentów głosowych. Chociażby tak Microsoftowa Cortana, Apple ma Siri. No mamy asystenta Google w Androidzie, także jest tego naprawdę coraz więcej, no i coraz lepiej działają te roboty, są coraz bardziej interaktywne, tak? Ostatnio widziałem zresztą, jak w zespole się śmialiście, że rozpoznaje nawet zaklęcia Harry'ego Pottera, tak? Gdzie dla niewtajemniczonych Mikołaj z Harrym Potterem kiedyś nosił charakterystyczne okrągłe okulary plus piorun wokół głowy, jak z naszym Harrym Potterem, trochę się tylko śmialiśmy, ale faktycznie coraz więcej takich zapytań się pojawia i coraz lepiej te roboty rozumieją, o co nam chodzi. I tutaj właśnie możemy poruszyć ten problem, że dlatego w Polsce wyszukiwanie głosowe nie jest jeszcze tak popularne, z tego względu, że większość tych wyszukiwarek głosowych jest anglojęzycznych, ale już słyszałem przecieki, że Siri na przykład ma być, Siri jest bardzo popularna akurat w Ameryce, tam zazwyczaj ludzie... W Europie Zachodniej. Tak, w Europie Zachodniej używają Siri, dlatego też tam większość wyszukiwań jest głosowych, no bo w Polsce jeszcze nie mamy takiej możliwości tych wyszukań głosowych, no bo jest to temat jeszcze raz... Zwłaszcza. Tak, ta interakcja jest tutaj tym problemem, bo faktycznie jak zrobimy sobie zapytanie gdzieś, OK, Google i zadamy jakieś pytanie, no faktycznie w większości przypadków po prostu wyświetli nam listę wyników wyszukiwania, co faktycznie w tym takim klasycznym szkoleniu głosowym jest mało atrakcyjne, no bo nie po to pytamy, żeby zaraz musieć przeglądać, no ale w momencie jak to się zmieni, chociażby kwestia robienia zakupów, jest już opcja oddawania przecież list zakupowych, jeśli to będzie jeszcze zintegrowane z jakimś sklepem, który gdzieś tam będzie próbował przejąć rynek, no to faktycznie będzie to już coś naprawdę ciekawego. No i warto się na tym skupiać, a na tym elementem skupienia jest na pewno pierwszym elementem, który możemy zrobić coś na wyższym. To jest właśnie ta wizytówka. Tak? Także może Mikołaj, podsumowując, co my w ogóle powinniśmy z tą wizytówką zrobić? Takie 5-6 swoich podstawowych porad podsumowujących, co zrobić, żeby faktycznie ta wizytówka była nie tyle co skuteczna i efektywna, ale żeby takie must have'y, które bez nich w ogóle nie ma sensu iść dalej. Zadbać o nazwę, nasycić ją frazami, dodać brand, dodać opis, który będzie tak naprawdę reprezentował naszą firmę, dodać zdjęcia, które są atrakcyjne, dodać usługi bądź produkty i też jest taka opcja dodania atrybutów. To jest taka może nie tyle co śmieszna, co taka opcja też podpowiadająca robotom, że ta strona jest że ta wizytówka jest wartościowa, czyli na przykład spotkałem się z opcją, że firma jest obsługiwana przez kobiety, teraz na przykład jest dodana opcja, że pracownicy noszą maseczki i że jest sprawdzana im temperatura. Więc to są takie rzeczy, o które warto zadbać, ponieważ
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to musimy zauważyć to, że wyszukiwarka internetowa i tak samo Google no, pokazuje nam to, że to bezpieczeństwo no, jest dla nas najważniejsze. Będzie promowała pewnie te firmy, które stosują się do tych zaleceń. Tak, i nawet można dodać teraz aktualnie wpis odnośnie COVID do swojej wizytówki, informując klientów, jakie reguły są przestrzegane w firmie. Takim elementem uzupełniającym, który ja bym dodał ze swojej strony w tym wszystkim, to jest jeszcze oznaczenie obszaru działalności. Myślę, że to też jest dość ciekawa opcja, którą warto wykorzystać. Tak, no tutaj to jest podstawa tak naprawdę. Jeżeli to jest taka działalność lokalna dla danego miasta, no to wybrać obszar działania miasta, bądź też dzielnicy, a w przypadku sklepu to też już obszar działania na całą Polskę. Albo i za granicę. Jeśli wysyłamy gdzieś jeszcze dalej. Okej, dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, za te cenne porady. Myślę, że po tym odcinku większość ludzi będzie w stanie po stopniu zoptymalizować swoją wizytówkę. Jeżeli będą mieli jakiś problem, to zadawajcie oczywiście pytania. Myślę, że Mikołaj też pewnie znajdzie czasu trochę, żeby odpowiedzieć na ewentualne pytania uzupełniające. Ja Wam bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Jak zwykle w tym odcinku pytania grywa do nas Brand24. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć!